Cześć, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie prawdziwy rarytas. To będzie transfer za pomocą płytki żelowej. Płytka żelowa, żelatynowa właściwie, to jest oryginalny produkt Jelly Plate. Można ją też zrobić samemu. Jak Cię to zaciekawi, to daj znać, poszukam przepisu. Służy do drukowania. Do drukowania używam farb akrylowych, zwykłych, takie jakie mam pod ręką, ale oczywiście ta firma produkuje też swoje, one są wtedy odrobinę rzadsze. Do drukowania, transferowania używam zwykłych gazet i najfajniejsze są gazety, na których jest duży kontrast między czarnym a białym kolorem. Tam była taka grafika człowieka, który wyglądał jak drzewo. Generalnie to jest artykuł o tym, o wpływie natury. I zależało mi właśnie na tej drobnej grafice na górze z tym człowieczkiem. No i teraz tak, po wysuszeniu tej pierwszej warstwy, ona jest prawie niewidoczna, ale uwierz mi, że tam jest wszystko to, co chciałam przenieść, przetransferować. Chwilkę czekam, suszę, a potem nakładam kolejne kontrastowe, najlepiej jakieś fajne, jasne kolory i wszystko rozprowadzam wałeczkiem drukarskim. No i teraz używam papieru. Mocno to masuję, rozgrzewam. To jest papier 200-gramowy, czyli taki raczej Bristol niż zwykły papier. I teraz bardzo powolutku z tej płytki żelowej zdejmuję mój transfer, który już tutaj powoli jest widoczny. Ja jestem tą techniką zauroczona. Poniżej znajdziesz linki, gdzie taką płytkę można sobie kupić, a tak jak wspomniałam, poszukam w razie czego receptury i postaram się ją umieścić. I tak wygląda gotowy efekt, który można użyć do różnych prac plastycznych i pracować z tym po prostu dalej. Do zobaczenia.